godzina 9, 1 luty, a my wyruszamy do Laosu. Autobus weźmiemy ze stacji, bo będziemy bez jakiegoś przygotowania większego. Wizy też nie mamy, wszystko załatwimy na granicy. Nie planujemy zostać długo w Laosie, bo wygląda na to, że dużo do patrzenia tam nie ma. Jakieś oczywiście świątynie, trochę natury. Mamy zabukowane już 4 noce w mieście Luang Prabang i w Vang Vieng. Czas na zmianę kraju. This video is dedicated to the journey from Thailand to Laos with the slow boat to Luang Prabang. And as some of you may be planning to do the same journey, we want to provide some useful information on how to take the slow boat by yourself. In Chiang Rai you will see a lot of tour operators, but doing it yourself is a fairly easy process. The first thing you want to do is to go to the Chiang Rai bus station, and you will see some buses going to Chiang Kong. They leave every half hour and you just pay the bus driver directly. So it takes 1.5 hours, and for a bit of a surcharge they will bring you straight to the Thai-Laos Friendship Bridge. This is worth it because a tuk-tuk will charge you about the same and it is less of a hassle. Jesteśmy w drodze. Zawsze mnie rozbierają te autobusy i ich jakość. Wentylator typowy. I oczywiście otwarte drzwi. Mam nadzieję, że te paczki czyjeś nie wylecą. Then it's time to get stamped out of Thailand. This was a fairly easy and fast process, and then you have to take a small bus ride to the Laos side of the border. Here you fill in 2 different forms. You can find these lying outside of the 2 booths. For one of the forms, make sure to keep the exit part when you are leaving Laos because they will need it from you. After filling in, you give the forms your passport and of course the payment, which is best in US dollars, and then you wait for the entrance stamp. Once you get this, you can take a tuk-tuk directly to Huai Ksai Center, where you can buy a ticket for the slow boat directly at the boat terminal. No i się stało. Jesteśmy w Laosie. Właśnie odjeżdżamy z granicy. Jedziemy do naszego pierwszego miejsca, do naszego pierwszego hostelu. Oczywiście przepłaconą taksówką. Innego wyboru nie było. I od razu zrobili z nas jeszcze milionerów. Zaraz wam pokażę. Zaraz pójdziemy kupić bilety na jutro na wolny statek. Jest to statek, który jest w sumie bardziej barka, która przez 2 dni płynie do miasta Luang Prabang. I my też taką weźmiemy. I would suggest crossing the border a bit before or after lunch, and then spending 1 night in Huai Ksai and taking the slow boat in the morning after. You have to buy a ticket for the boat, so if you buy the tickets a day before, you can get better seats, because the earlier you are, the more upfront you sit, which makes a much nicer, relaxing boat trip. And then it's time to get ready for a very chaotic but very nice boat trip towards Luang Prabang. Działa to tak, że płyniemy najpierw 6 godzin, później jest gdzieś, później musimy się przespać w jakimś miasteczku w połowie drogi, w którym już mamy nocleg. Dzień później znowu 6 godzin i dojeżdżamy do naszego celu. Tam już mamy wszystko zarezerwowane na parę dni. O, piesek wcina sobie
coś znalazł. Tam mamy wszystko zarezerwowane i stamtąd będziemy się zabawiać Laosem. Przeszliśmy już kawałek ulicy. Ewidentnie jest to miasteczko, gdzie wszyscy spędzają jedną noc. Każdy hostel próbuje zaoferować swoje miejsce. I wszędzie w sklepikach i restauracjach jest napisane, że mogą zapakować każde jedzenie. Ponoć na tych barkach jedzenie jest drogie, no i nigdzie się nie zatrzymuje dopiero po 6 godzinach, więc każdy przygotowuje się na jakieś żarełko i my pewnie też tak zrobimy. Witaj poranku w Laosie. To będzie jedna z tych barek, będzie naszą barką, którą płyniemy. Zobacz, to zapewne będzie ta numer 28. I idziemy przylukać. Planowo miał wypłynąć o 9. Już jest za 10 prawie, a tu dalej ludzie dochodzą. Pewnie do 10 nie wypłyniemy. Ale chaos jest piękny. Tam pakują nasze bagaże. Tam wszyscy siedzą. Oczywiście takie rzeczy jak nieistniejące numery siedzeń też się zdarzają. W końcu dojechaliśmy do miasta, znaczy nie dojechaliśmy, dopłynęliśmy do miasta Pak Beng. Jest to małe miasteczko portowe. W sumie dużo tutaj nie ma, oprócz hoteli, trochę restauracji. Jest to przystanek dla barek, które płyną w stronę Luang Prabang. Cieszę się, że już w końcu dotarliśmy, bo cała ta podróż była szaloną podróżą. Najpierw mieliśmy wypłynąć o 9 godzinie. O 9 nie wypłynęliśmy, wypłynęliśmy o wpół do 11. Później jeszcze około 11 dochodzili ludzie jeszcze z bagażami, więc nie wiem skąd oni się wzięli, bo wszystkie informacje mówiły, że barki wypływają o 9. Zapewne ci, co mieli zorganizowany transport z Tajlandii, się spóźnili i cały personel barki chyba był o tym powiadomiony, ale mimo wszystko było już masę ludzi na pokładzie i już nie było miejsc wolnych, więc myśleliśmy, że nie da rady, nikt się już nie zmieści. A jednak udało się. Powsadzali wszystkich na podłodze i popłynęliśmy. Czas był tak jak zaplanowany, płynął 6 godzin, więc to było w porządku. Minusem było to, że nie było za dużo miejsca mimo wszystko. Przespać się raczej nie dało. Chyba że tak jak w samolocie z taką poduszką, to wtedy się da. Co jeszcze?
czego nie mogłem strawić szybko, to jest lokalsi mieli ze sobą świnię żywą, którą po prostu rzucili w worku na front barki i z nią płynęliśmy. Mieliśmy nadzieję, że z nami nie będzie płynąć jutro. I tak też się stało. Wszyscy lokalsi, co byli na naszej barce, w międzyczasie zostali porozrzucani po plażach i innych miejscach przybrzeżnych. No ale cóż, udało się nam. Jest godzina za 15:06. Właśnie dotarliśmy do naszego hostelu i już jest spokój. Teraz się dobrze prześpimy, dobrze gdzieś najemy, mam nadzieję. Jeszcze w mieście nie byliśmy, bo był, co o dziwo, był transport zorganizowany do hostelu. Więc idziemy się najeść i zobaczymy, jak druga część tej wyprawy będzie wyglądała. A na teraz pokażę wam pokój, a zaraz wrócimy na zewnątrz do rzeki Mekong. Tak wygląda nasz pokój. Mamy 2 łóżka, wieloryba, łabędzia, czy tam wiewiórka. Jest i klima. Cześć. Mamy biurko, co nie jest standardem. I własną łazienkę, co też nie jest standardem. Czyściutko w sumie. Znaczy no, relatywnie czysto. Jest kibelek. Wszystko jest. Co do widoku za okna, za to było warto siedzieć na barce. Mówiłem, że zrobili z nas milionerów. To jest jakieś 300 euro wymienione na lautańskie kipy. I dalej pani dała nam w kantorze zapieczętowaną 100 takich banknotów o wartości 50 000. Jeszcze jakieś kilka małych. No i przy okazji tak właśnie wyglądają laotańskie kipy. Niektóre jeszcze widać nowe z 2020, ale ten 1000 to już chyba swoje przeżył. Nawet nie jest napisane, z którego roku jest. No nic, idziemy wydawać. Jeszcze tak dopowiem dla tych, co się zastanawiali, czy to był jedyny możliwy transport tak zwanym slowboatem do Luapabang. To nie był jedyny. Można było jeszcze wziąć autobus, te małe minivany, które tam szaleją po górach. Można też było wziąć coś takiego jak speedboat, czyli motorówka, która tak szybko płynie, że trzeba mieć kask i być pewny, że wszystko zmoknie przy okazji. Więc to też nam się nie uśmiechało. Można było jeszcze, no a kon je nog to minibusjes, minivans, speedboat, slowboat i to chyba byłoby na tyle. Po pociągu jakoś się nie doczytaliśmy, pewnie był, ale drogi, lotów też nie było raczej, a jak były to drogie, więc już wybraliśmy tą opcję bardziej rozrywkową i na pewno rozrywki nam dostarczyli masę. Idziemy zobaczyć teraz do miasta, co mają w menu. Hello! Domy, taka przeplatanka z bambusów, stoły drewniane i droższe pewnie ceglane. Widać, że nową drogę kładą. Albo może to już jest końcowy efekt, nie wiem. Ale coś się dzieje. To dobrze.
face. Bardzo ciekawe, że nie ma odbojników gumowych, tylko są takie pale drewniane, które płyną razem z nami. Widać, na jakim niskim poziomie jest woda. Zazwyczaj jest pewnie tutaj, a potrafi być wyżej. Widać na wszystkich skałach. Jesteśmy w trochę suchszym sezonie teraz. Podobno jest też tak, że jeżeli woda stoi za wysoko, to te wszystkie powolne barki też nie pływają, dlatego że nie widać wtedy wystających skał, więc byśmy wtedy musieli wziąć autobus. Voor mensen die denken dat het heel Belgisch is voor smosjes, in Laos hebben ze ook smosjes. Wel met weinig kaas. Kommt jetzt leider auf den Boden. Look at little spiders. How far do they go down? Przypłynęliśmy do jakiejś wioski chyba. Masy dzieci było. Wszystkie czekały, żeby zacząć chodzić po barce i sprzedawać. Knut, we brauchen Geld. Takie rzeczy. How much is it? Knut, mach Dzieci, które nie zdążyły wrócić z końca barki i zaczęły skakać do wody. Niezłe rzeczy się tu dzieją. Jajca.
คือทางนี้เด้มี Ładuje? So hotpot-principle, like glaciers, punches, en het water. En ja, super lekker. Nice. I approve.